Nazywam się Miki Wielecki i witam w moim programie o muzyce i rytmie. Dziś przedstawię Wam batukadę oraz wyjaśnię, czym jest puls i tempo. Będzie można pograć z wielką orkiestrą perkusyjną. W tym celu potrzeba instrumentu, a konkretnie grzechotki. Jak nie macie żadnej w domu, to na pewno możecie zrobić z czegoś, co jest pod ręką, na przykład pusta puszka po jakimś napoju albo jakiekolwiek zamykane pudełko, na przykład po orzeszkach albo chipsach. Jeśli to jest puszka, to musimy urwać zawleczkę i nasypać tam ryżu. Oczywiście, że nieugotowanego. I następnie zaklejamy otwór dokładnie taśmą. I gotowe. Działa. W batukadzie wielkie metalowe grzechotki nazywają się ganzy. Kto chce sobie zrobić taką grzechotkę, to niech zapauzuje na chwilę i niech sobie zrobi. Ja tymczasem pędzę na próbę. Do zobaczenia za moment. Batukada to orkiestra, w której gra dużo różnych instrumentów perkusyjnych. Takie orkiestry akompaniują piosenkom karnawałowym na ulicach brazylijskich miast. Instrumenty jednego rodzaju grają to samo. Mówi się, że tworzą sekcje, zupełnie jak w orkiestrze symfonicznej. Czemu grają to samo? Są dwa powody. Po pierwsze, żeby nie było bałaganu i każdy rytm był wyraźny i konkretny, a po drugie, żeby było głośniej. W batukadzie wszystko jest wymyślone w taki sposób, żeby było jak najgłośniejsze. Dzięki temu bardzo dużo ludzi zgromadzonych wokół orkiestry może słyszeć muzykę i tańczyć do jej rytmu. Pokażę Wam, co grają poszczególne sekcje. W muzyce do tańca najważniejszy jest puls. Puls to jednostajny rytm, np. taki jak kroki albo bicie serca. W batukadzie puls akcentują regularne uderzenia największych bębnów o nazwie surdo. One grają na zmianę. Raz, dwa, trzy, cztery. Podobne, ale mniejsze i wyżej brzmiące surda grają gęściej niż te podstawowe. Nazywają się terceiras. Te instrumenty mają trzaskające brzmienie dzięki strunom naciągniętym na membranę. Nazywają się kajsze. Kajsze grają gęsto, ale niektóre uderzenia są akcentowane, czyli głośniejsze niż inne. Repiniki grają gęsto i akcentami wspomagają puls. Mają też dodatkową ważną rolę. Dają rytmiczne sygnały, na które odpowiadają inne sekcje. Tamborimy mają ciekawy sposób grania. Uderza się nie tylko specjalną rózgą w bębenek, ale też odwrotnie. Jak grają szybko, to wygląda, jakby się kręciły. Często mają też do zagrania bardzo długie i skomplikowane figury rytmiczne. Agogo to metalowe dzwonki o różnej wysokości. Grają rytmy, a jednocześnie tak jakby grały krótkie melodie. Agoga występują tylko w niektórych szkołach samby, na szczęście w naszej tak. Szokalio ma donośny dźwięk i ważną rolę, bo pomaga utrzymać grupie właściwe tempo. Sposób grania jest taki sam jak na grzechotce. Zresztą w niektórych szkołach samby wielkie grzechoty, czyli ganzy, grają razem z szokaliami. Uważnie obserwujcie tę sekcję. Niekiedy w batukadzie gra także kuika. Ale w Rytmo Bloko ta sekcja nie istnieje. Batukada ma jeszcze jedną fantastyczną cechę. Wszystkie instrumenty możemy zawiesić na sobie bądź trzymać w ręku. Dlatego jesteśmy mobilni. Podczas grania możemy iść i na przykład prowadzić paradę. Ten rytm nosi nazwę samba duro, ale mamy wyćwiczone różne rytmy. Skąd wiadomo, kiedy zacząć i kiedy przestać grać? Aha, dyrygent pokazuje znakami, co muzycy mają robić, a potem nalicza, żeby wiedzieli, kiedy to zrobić.
Na przykład mamy ustalone, że kiedy pokażę taki znak, to wszyscy mają zacząć grać po naliczeniu. Oprócz rytmów mamy dużo ustalonych znaków, które obowiązują bez względu na to, jaki utwór gramy. Właściwie jest to cały język. Te różne znaki pozwalają prowadzącemu decydować w trakcie występu, jaki element będzie zagrany i jak długo. Podobnie jak DJ odpala przygotowane wcześniej fragmenty muzyki. A tak pokazuję, jak chcę, żeby skończyli. Spróbujmy, czy to działa. Działa. To był jeden z naszych funkowych rytmów. Posłuchajcie innego. Zaczynamy. Pokażę Wam jeszcze inny ważny znak. Pauza. Czy macie pod ręką Wasze grzechotki? Po pauzie zacznijcie grać razem z naszą sekcją. Znaki mogę kierować do poszczególnych sekcji. Na przykład w najbliższej pauzie Agoga mają nie przerywać grania. Teraz czas na oryginalną sambę z Rio de Janeiro. Rypilniki zawołają wszystkich do wejścia, a Szokalia i Ganzy wejdą później. Grajcie z nami, ja Wam naliczę. Oho, chyba dziewczyny nie zauważyły naliczenia. No tak, odwróciłem się do Was, jak pokazywałem, kiedy wejść. Zatrzymam i spróbujemy jeszcze raz. Słuchajcie dziewczyny, jest taka sprawa, nawet jak będziecie słabo widzieć znak, zacznijcie grać, jak naliczę palcami do 4. O tak. Jakby były jakieś wątpliwości, to obejrzyjcie sobie film, który właśnie nagrywamy, ok? Uwaga, wchodzimy z grzechotkami wszyscy razem. I... Pauza dla wszystkich, uważajcie. Kiedy naliczam, podaję też tempo. Tempo to jest po prostu fachowe muzyczne określenie, jak szybko mamy grać, czyli jak szybko uderzenia pulsu następują jedno po drugim. Oho, grzechotki wchodzą. Nadchodzi pauza, ale grzechotki mają nie przestawać. Dobrze. Wiecie co robić.
Dzięki za wspólne granie. Całe Ritmo Bloko Was pozdrawia. Na pożegnanie chciałem Wam pokazać, jak skomplikowane rytmy mogą grać Szokalia. To będzie nagranie z jednego z występów Ritmo Bloko.